Cześć, mam na imię Adam. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić system paletowy Pearson Work Holding. Pierwszy taki system zamontowaliśmy w naszej pierwszej frezarce Haas Mini Mill 2 lata temu. Na początku nie korzystaliśmy z tego systemu. Niestety musieliśmy łapać wszystkie palety w imadła, ustawiać zero, ustawiać bazy, co zajmowało dużo czasu. Po montażu takiego systemu usprawniliśmy swoją pracę, dzięki czemu zyskaliśmy dużo na czasie i przede wszystkim na wygodzie. Drugą maszynę, którą zakupiliśmy, już była Haas VF2 SS. Jest ona większa, ma dużo większy podajnik narzędzi. W VF2 mamy magazyn narzędzi na 30 sztuk, w Minimillu na 10 sztuk. Widać duży przeskok. Dzięki dużemu polu roboczemu VF2 mogliśmy zamontować 2 systemy paletowe Pearson Work Holding. Montaż takiego systemu wygląda zdecydowanie prościej. Mamy palety, do każdego elementu jest oddzielna paleta. Wystarczy, że zamontujemy w odpowiednie miejsca i przyciśniemy. Montaż takiej palety wygląda szybko. Bazę ustawiamy tylko raz przy włączeniu maszyny. Za każdym razem wystarczy tylko zdjąć i wymienić paletę na inną. Jest to dla nas dużo wygodniejsze, dużo szybsze, dzięki czemu skraca nam czas ustawiania maszyny i przygotowywania jej do pracy. Tytan jest bardzo upierdliwym materiałem, trudnym w obróbce, stawia bardzo duże wymagania i dla maszyny, i dla narzędzi, i też dla mocowania tych narzędzi, a cały czas szukamy tej dokładności, próbujemy wykonywać części do noży coraz lepsze, tak by ich dokładność była większa, by miały ładniejszą powierzchnię, by mniej zużywać narzędzia, by było mniej ręcznej pracy. Jakiego mocowania używaliśmy wcześniej? Wcześniej używaliśmy oprawek, które były zbudowane z 2 elementów. One były przykręcane ręcznie, co powodowało duże bicie i małą precyzję jak na te elementy, które wykonujemy w tym momencie. A co się stanie, jak przy dokręcaniu podejdzie jakiś wiór? Wtedy będzie, poza tym, że będzie większe bicie, to będzie możliwość uszkodzenia tytanu I narzędzia. i narzędzia. A ile zużywaliśmy wcześniej narzędzi? No wcześniej narzędzi zużywaliśmy bardzo dużo. Z 2 tygodni? Tak. No niestety te oprawki miały dużą wadę. To co robimy W teraz? tym momencie używamy oprawek, które są z jednego materiału, poza końcówką. Są one przede wszystkim dokładne, wydłużają nam żywotność narzędzi i wychodzą bardziej precyzyjne elementy. Tak, na początek trzeba ustawić program taki, jaki mamy podpisany. Opuszczamy cewkę do samego dołu. Ze względu na to, że cewka podgrzewa nam oprawkę, to istnieje możliwość poparzenia się, dlatego używam sobie kombinę. Chwilę podgrzewamy i narzędzie już wychodzi. A długo trzeba czekać, aż ostygnie? Aż ostygnie, mamy możliwość zamontowania takiego kapturka chłodzącego. Myślę, że około 20-30 sekund.
knife enthusiasts. If you enjoy sharp content, don't forget to subscribe to Herman Knives. Hit that like button and ring the bell to stay updated with our latest videos. Thanks for being part of our cutting edge community. Musieliśmy chwilę poczekać, aż oprawka ostygnie. Już można ją spokojnie dotknąć. Oprawka w momencie podgrzewania się rozszerza. Dzięki temu mogliśmy wyciągnąć nasze narzędzie. Jak widać, w momencie, kiedy jest zimne, nie ma możliwości zamontować tego narzędzia. A dużo się rozszerza? Rozszerza się kilka mikronów. Tak naprawdę wszystkie frezy, które używamy, muszą mieć dokładny uchwyt. Jak tylko będzie delikatnie zmieniona średnica, nie będzie możliwości zamontowania tego narzędzia do tych oprawek. Montowanie narzędzia wygląda tak samo jak wyciąganie, czyli trzeba podgrzać. I tak jak było widać, narzędzie weszło bez problemu. Trzeba tylko ostudzić, żeby się nie poparzyć i narzędzie już jest gotowe do zamontowania w maszynie. Ta maszyna jest bardzo fajna, bardzo szybko studzi oprawkę. Na dole jest chłodnica, która bardzo schładza ciecz krążącą w obwodzie. Tak naprawdę jest kilku producentów, którzy robią sprzęt do oprawek termokurczliwych, ale tak naprawdę największym, najstarszym i takim budzącym największe zaufanie jest Heimer. No i stwierdziliśmy, że nie mamy czasu i ochoty sprawdzać coś bardziej budżetowego, tylko trzeba wybrać coś, co będzie najlepsze. No i tyle. Polish Custom Knives is a place where you can find knives from our Polish craftsmen. We can assure you in one thing, each piece which reaches your hand is a sign of passion and commitment, connected with a high-quality material, made not only to make you happy with its utility, but also with its beauty. Please enjoy your shopping, and we stay at your service at all times.